Siemanko! Siemka. W kolejnym odcinku z pięknych Mazur. Z miejsca, w którym jestem pierwszy raz, ala miliony. No, dużo razy już było. Dużo razy, także może mi wszystko pokazać. Jesteśmy właśnie w miejscowości Mikołajki. Nie, jesteśmy w Wilkasach. A, nie, do Wilkołajków jedziemy. Jesteśmy w Wilkasach. Nie, byliśmy Pojedziemy wczoraj tam, w Wilkołajkach. pojedziemy dronem polatać. Aha, dobra. No, pojedziemy, no. Przecież mamy to po drodze zaplanowane. Okej. Pojedziemy do Mikołajku, bo wczoraj tam nie polatałem, nie wiem dlaczego, jak byliśmy. A dzisiaj myślę, jeszcze że to będzie super. Kętrzyn Tak. i Wilczyszaniec, Mrągowo, no i Mikołajki. Tak, a później już jedziemy na kemping. Tak, ale to w przyszłym odcinku zobaczycie, albo pod koniec jeszcze może tego. Idziemy pod namioty z Ali rodzinką. Oni tam są już od wczoraj, czy od dzisiaj? Nie, dzisiaj przyjeżdżają. A to nie będą czekać po prostu na nas, tak? Oni już są tam. A już są. Tak. No to super, no. My to po prostu jedziemy na gotowe. Super. Ja nie wiem, czy oni nam namiot rozłożą. Ja to mogę rozłożyć. Gdzie idziemy zjeść właśnie? Idziemy tam. Idziemy gdzieś na śniadanko, jest dopiero wcześnie rano. O, dobra, nie wcześnie. No, Jest rano. No, 11 tam. Wcześniej Na rano. wakacjach 11 to jest wcześnie rano. Nie, powiem wam, że jesteśmy lekko przeziębieni i tak po prostu się tak dobrze spało, że się wstawać nie chciało. I tak staliśmy w miarę okej, bo około 9. Także nie było źle. Ogólnie Mazury jak dla mnie super. Bardzo mi się podoba. No i na pewno myślę, że za rok przyjedziemy, ale już bardziej Tak, koniecznie na na łódkę. żagle. Zdecydowanie. Mój tata jest żeglarzem takim zapalonym i po prostu nie daruje Piotrkowi za rok. Sam sobie nie daruję, jak nie przyjadę. Idziemy teraz do tawerny Rozbitek. Wczoraj mieliśmy przyjść, posłuchać jak śpiewają szanty w ogóle, ale niestety nie czuliśmy się za dobrze. Trzeba było odpuścić. Za to dzisiaj jest dużo lepiej. To był dobry pomysł. Właśnie dojeżdżamy na Wilczyszaniec. Za chwilę wam trochę opowiemy i... mogę wam powiedzieć raz, jakie są ceny. Jak tutaj jedziecie, normalny bilet 20 zł, ulgowy 15, dzieci do lat 6 za darmo i jeszcze musicie zapłacić za samochód, wtedy 10 zł. Korek jest taki, że szok. Stoimy już ponad 20 minut. Niby się to trochę przesuwa, ale bardzo wolno. No ale jak już tu jesteśmy, to naprawdę nie przyjechać tu, to była duża głupota. Dlatego stwierdziliśmy, że musimy to zobaczyć. Tutaj macie mapkę, jak wyglądał cały ten Wilczyszaniec. Jest pokazane fajnie, jak on był otoczony cały. On miał ile? 250 hektarów? 250 hektarów. Były dwa duże płoty, bardzo wysokie. Oddzielone od siebie 100 metrów czy 150? 80-100 metrów, 180 metrów. No jakoś tak, które były między tym całe zaminowane. Było 8 różnych rodzajów min. 9? 9. Z czego tylko 4 chyba były znane wcześniej, a reszta to były jakieś kombinowane. Ale trochę poczytałem na ten temat, teraz jak jechaliśmy, także coś tam wam lekko opowiemy. Ale najważniejsze jest to, żebyście wiedzieli, że to była jedna z takich głównych kwater właśnie Hitlera podczas II wojny światowej. Od 1941 do 1944 roku. Nie tutaj stacjonował. Tak, no i w Europie miał 8 takich kwater, plus 2 jeszcze w Niemczech, że była jedna w Berlinie i jeszcze jedna gdzieś tam, nie wiem jak tą nazwę wypowiedzieć. Ale ta była w sumie taka główna, dlatego że stąd mu było najłatwiej dowodzić całą akcją jakby z ZSRR na froncie tutaj, bo był blisko, względnie blisko. No, także zaraz wam pokażemy, jak to wygląda. Znaczy, w zasadzie pokażemy wam ruiny, no bo oczywiście Niemcy po tym, jak już armia się zaczęła tutaj zbliżać, to się przestraszyli, oczywiście stąd się zabrali. No i starali się to wysadzić wszystko dokładnie. po prostu. Także zostały ruiny. Najbardziej niesamowite jest też to, jak pokażemy wam, jakie rozmiary miały ściany, stropy tego głównego właśnie pomieszczenia, w którym Hitler znaczy, nie, to był schron, on tam nie mieszkał, bo te najgrubsze, tam gdzie były te najgrubsze ściany, to były takie schrony, które już były na takie sytuacje ekstremalne. Na pewno tędy? Nie na pewno. Czekajcie, musimy znaleźć, gdzie mamy iść. Zobaczcie, tutaj już widać właśnie grubość tych bloków betonowych, jakie one były grube, umysłowe. Wręcz.
No, ale zaraz tam dalej wam pokażemy. Tak, ale Hitler generalnie przebywał w tych, znaczy ogólnie ludzie przebywali w tych troszkę lżejszych schronach, w tych barakach drewnianych tak na co dzień. A też liczba ludzi, która przebywała w całej tej kwaterze, to było około 2000 osób, 2100-2200. Ale oprócz wojskowych byli tam też fryzjerzy, kucharze. My już ominęliśmy jedną rzecz, bo tu już jest numer 2. Aha. Musimy wrócić się na jedynkę, bo jedynka to było chyba właśnie główne centrum dowodzenia Hitlera, z tego co tam przeczytałem. Dobra, czyli tutaj w miejscu teraz, gdzie jest restauracja i hotel, to tutaj były kwatery mieszkalne i garaże Służby Bezpieczeństwa Rzeszy. No, to dobra, to ruszamy dalej, coś tam źle zauważyłem. O, tutaj macie kolejny taki strop czy ścianę. To było tak, że jak oni chcieli zniszczyć to miejsce, to po prostu tak musieli to zrobić oczywiście jakimiś tymi, Jezu, jak to się mówi? Trotylem. No, jakimiś tam środkami wybuchowymi. Materiałami wybuchowymi. Dokładnie, materiały wybuchowe. No i to było ponoć taka siła tego, zresztą można zobaczyć po tym, jakie to są wielkości bloki. To jest po prostu ogromne, a to jest tak porozsiewane tutaj, one tak sobie padały, a ponad 7 km w Kętrzynie, oddalonym o 7 km, pękały szyby w oknach. Więc wyobraźcie sobie, jaka to musiała być siła. No, tutaj zostały resztki z budynku, w którym w 1944 przeprowadzono zamach na Hitlera. Nieudany. Tak, 20 lipca. W zasadzie to tutaj było takie najważniejsze miejsce. Tutaj były podejmowane wszystkie najważniejsze decyzje a propos II wojny światowej. Tutaj możecie zobaczyć schron. I tutaj jest właśnie obraz tego, jakie grube były właśnie te ściany. Ale przed chwilą wyczytałem, że strop miał 8 metrów grubości. A ściany ile? Od 4 do 6. A ściany od 4 do 6. To sobie wyobraźcie, jakie to było grube. Tutaj możecie zobaczyć schron ogólny, spróbuję. Zakaz wstępu. Kurczę, no niestety nie można wyjść. Dużo ludzi jest. A szkoda. Tu można zobaczyć, jak ściana po wybuchu się przewróciła. No, strasznie, to jest grube. Niesamowite, że my patrzymy na sufit. Teraz wam powiem jedną ciekawostkę, o której też nigdy nie wiedziałem. Ala się dowiedziała właśnie teraz, ale ja też o tym nie wiedziałem. Dopiero ktoś mi to wytłumaczył właśnie w komentarzach na YouTube. Kiedyś jak byłem w jakimś miejscu, gdzie właśnie tak wisiała jakaś skała, tak jak tutaj, no czy to wiadomo, to jest ściana, ale tutaj wisiała skała. Ludzie podkładają te patyki po to, że jak któryś z tych, tak, no, jak ogólnie te patyki zaczną pękać, to znaczy, że zaczyna się to ruszać i trzeba uważać, bo może się to zawalić, albo może się przewrócić. Coś takiego. To taka ciekawostka. To jest właśnie główny schron Adolfa Hitlera. No szkoda, że nie zrobili tego tak, że można było to zwiedzać w środku. Ale właśnie trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że jak oni to fajnie zabezpieczali, że tu wszędzie była taka siatka z plastikowymi tymi igłami odpornymi na... A to już cały czas nagrywasz? No. Aha, no, że była właśnie taka siatka z plastiku, znaczy siatka była chyba z plastiku, ale te igły, no był jakiś taki materiał, który nie był łatwopalny. No i był tak zrobiony kamuflaż, że z lotu ptaka w ogóle nie dało się zobaczyć, że tutaj coś jest. Jeszcze spróbuję z boku jakoś się dostać. No to w sumie tak zawalone, że nie bardzo jak weź. No ale tu widać, bo tu było właśnie jak oni to wysadzali, że sufit wyleciał w powietrze bardzo wysoko i tu widać właśnie, że tu już tylko ściany stoją praktycznie. To jest też bardzo ciekawe. Pomyślcie, jaka to była moc. Skoro 7 km stąd
w domach szyby popękały podczas wysadzania tego. Wiecie jak jest, musieli ukryć wszystkie plany, żeby nic się nie dostało w ręce wroga. No ale chyba nie przypuszczali, że po zrobieniu czegoś tak masywnego będzie to łatwe. Tu jest świetny obraz tego, jak masywna była ta ściana. Wow. Dobra, tu się udało wejść do środka. Tutaj macie pokazane, były porobione takie drzewa, przepraszam, i też takie coś było na tych schronach i na tych budynkach, żeby kamuflować to dobrze, że z powietrza, żeby nie było tego widać. I kolejny raz, kiedy śmiało możemy polecić podcast historyczny właśnie, też jest o Wilczym Szańcu. Taka jest nazwa, bo dużo osób później pyta o nazwę, a to jest nazwa podcast historyczny. Tak, polecam. W ogóle tam mamy super dużo fajnych podcastów, które warto posłuchać. Tak naprawdę każdy z tych podcastów jest ciekawy. Mój ulubiony to Everest na przykład, ale te wszystkie jak odkrywali świat, niesamowite po prostu. Bardzo ciekawe, naprawdę. Niesamowite. Tutaj właśnie było przed chwilą napisane, że w Wilczym Szańcu właśnie padła decyzja w sprawie powstania warszawskiego. Tu można wejść do jednego z schronów. Tylko nie wiem, czy tylko tutaj, czy tam dalej. O, chyba tam dalej też, także super. To był schron łączności. Więcej widzę w twoim telefonie niż na żywo. No i to było na tyle z Wilczego Szańca. Uważam, że miejsce, które naprawdę warto odwiedzić, jak się jest tutaj na Mazurach. Warto tu przyjechać, tym bardziej, że wejście wcale nie jest jakieś drogie. Warto dowiedzieć się wcześniej o tym wszystkim, co tutaj się działo. I też warto wziąć przewodnika, moim zdaniem. My akurat nie mieliśmy możliwości, no bo nie za bardzo mamy czas, ale jak ktoś ma czas, to na pewno warto jest z przewodnikiem tutaj zwiedzić. Ponoć dużo fajnych rzeczy możecie dowiedzieć od takiej osoby. No, a my lecimy dalej. Gdzie teraz? Do Mrągowa! Mrągowa. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa. Tak, tam jest największy w Polsce festiwal country. Tak, piknik. Piknik country, o, dokładnie. Byłam 3 albo 4 razy. Ja nie byłem nigdy. A jest ten weekend, ale to o tym opowiem wam. W Mrągowie. No, jak już tu jesteśmy, trzeba też zjeść grochówki pysznej. No i jesteśmy w Mrągowie, polskiej stolicy country. Taniala? Tak jest. A jak? Tutaj już wszystko rozkładają teraz, bo się zaczyna jutro. Dokładnie, w ten weekend jest piknik country. Dokładnie tak. Kto z was będzie? Dajcie znać w komentarzach. No, nam niestety się nie uda, bo już dzisiaj spadamy dalej. No, niestety. A mogłoby to być bardzo ciekawe. No, ja mówię, byłam naprawdę z 3 czy 4 razy i bardzo fajnie. Wiecie, co jest dziwną rzeczą? Znaczy, może nie dziwną, ale ja na przykład nigdy nie byłem na takim właśnie albo na jakimś występie kabaretu jakiegoś, albo na takim festiwalu nad morzem, albo coś. Chodzi mi tutaj właśnie, gdzie wiecie, gdzieś albo nad jeziorami właśnie na Mazurach, albo gdzieś nad morzem. Nigdy na takim czymś nie byłem, a zawsze chciałem pojechać. I niestety w tym roku znowu się to nie udało. Jesteś. Prawie jestem, bo jutro się zaczyna. Dzisiaj jest czwartek, jutro mamy być, już piątek. Nie trafiliśmy po prostu z jednym dniem. To nic, ale mamy dobre plany za rok. Więc w ogóle jak macie jakieś takie do polecenia rzeczy, jakieś właśnie festiwale, jakieś fajne miejsca w Polsce do odwiedzenia, to nam podrzucajcie, bo chcemy sobie
zrobić takiego tripa po Polsce w przyszłym roku, więc takiego dość możecie nam fajnego dawać pomysły. Mazurska noc kabaretowa. I właśnie na takie coś chcę przyjechać kiedyś. Kiedyś się uda. Jeszcze za wiele ludzi nie ma, ale myślę, że jak jutro się zaczną tutaj zjeżdżać, cały weekend będzie się działo tu chyba najwięcej na całych Mazurach. O, to na pewno. Zdecydowanie, co? No, na pewno. Dotarliśmy do Mikołajek znowu. Przyjechaliśmy tutaj, bo wczoraj nie polatałem drodem. Nie wiedziałem, czy można po prostu, bo już w Zakopanem jak byłem, to prawie byłem bliski kłopotów. Dlatego wolałem się dowiedzieć najpierw, czy tutaj można jeździć. Odwaliłem sobie usta jakby, co? Patrzcie to. Najpierw masa, potem rzeźba, jak to mówią. Nie mogłem się powstrzymać, żeby sobie nie zjeść gofera. Ojej, ale uwielbiam. No. Pogoda średnia. Nie, ale nie jest źle, nie jest źle. Teraz tak się stąd zaraz zachmurzyło dopiero, ale już się troszkę przejaśnia. Mimo, że tego nie widać z tej strony, ale tam już powoli przejaśnia. No, z tej strony nie widać. Z tej strony wygląda zdecydowanie. Ale jak się tylko odwrócimy, to już jest coraz lepiej. też średnio. Nawet bardzo średnio. Ale naszym celem tutaj jest tylko dronik. Tutaj siedziałem przy statku pirackim. Oto dowód. No, także proszę mi nie wierzyć następnym razem. Jakbyście byli zainteresowani takim rejsem, to on odpływa co 2 godziny. O 10, 12, 14, 16. Czy 18? Nie wiem. No, a my zaraz będziemy sobie tutaj latać. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right, then you're in trouble, D. 'Cause I won't break, no, I know I won't wait. You're in trouble, D. No i tak mogliście zobaczyć właśnie główny port w Mikołajkach, jak wygląda z góry. Co do tego statku pirackiego, to sorry, o 10 jednak nie płynie. Płynie 12, 14, 16, 18. 4 razy. Także... Płyniemy po 40 zł? 40, tak. Po 40 zł. 1,5 godziny jakoś tak jest. Mniej więcej. No, my już dzisiaj w sumie tyle. Jedziemy teraz już pod namiot. Mamy tam 40 minut, żeby dojechać. Więcej. Więcej? 40 minut do tej miejscowości, jeszcze z 10 A, jeszcze minut. później musimy wjechać w las. 50. No, także później czeka nas rozkładanie namiotu. Dzisiaj noc pod namiotem, a jutro składanie i lecimy dalej. Ale później za to przyszły tydzień cały planujemy spędzić właśnie pod namiotami. A w sumie to 4 noce będą. 4 noce jakoś, no. No, w sumie to 4 noce, tylko to nie cały tydzień. No, na Słowenii. Czy 5 nocy. Jak macie jakieś fajne miejsce na Słowenii, które możecie polecić i gdzie można legalnie spać w namiocie, żeby nikt nie przyszedł nam nie do mandatu, napiszcie w komentarzu. I w ogóle jakieś takie właśnie miejsca do polecenia, bo my już robiliśmy sobie jakiś tam research, mamy jakieś tam miejsca, ale jak macie jakieś, które polecacie, to chętnie przyjmiemy. No tak, bo chcemy dla Was zrobić fajne odcinki też stamtąd, a podpowiedzi zawsze się bardzo liczą. Wydaje mi się, że Ala mnie gdzieś wywozi i nie chce mi powiedzieć o tym. Czy tam ktoś na mnie czeka, Ala? Tak, ktoś czeka. Tak. Nie, w sensie, no właśnie teraz nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, że ktoś czeka. Nie, nikt. Nie, nikt nie czeka. Nie no, ale tak jak Ala mówiła, jedziemy właśnie na totalne pustkowie po prostu, pod namiot. No. Zaraz wam jeszcze tam dalej pokażę już, pewnie jak dojedziemy. I dotarliśmy. Cała ekipa już w komplecie, prawie, bo w sumie jeszcze jutro ktoś dojeżdża. My zaraz się rozkładamy, tylko idziemy sobie jeszcze zobaczyć nad jeziorko. Na następnym filmie zobaczycie, jak Ala rozkłada
namiot. Ojej, ja nie mam dobrych butów, żeby tu zejść. Ale tu w ogóle chyba nie ma gdzie zejść, bo tam już woda jest. Tam będzie jak zejść, tylko ja nie mam dobrych butów. Ej, w ogóle to jest niesamowite, bo z roku na rok to się coraz bardziej osuwa. No to normalne. To było zupełnie inaczej to wyglądało, a teraz jakie wielkie jest to jezioro. połowa. A z tamtej strony Ładnie, a na tam tą deszcz stronę pada. w ogóle nie widać. Tak dla sprostowania, to my jesteśmy właśnie tutaj nad jeziorem Śniardwy, czyli największym jeziorem w Polsce. Wchodzić nie będę, wiecie jak jest, ale i tak fajnie było tu przyjechać. Idziemy rozkładać ten namiot. Ciekawe jak nam to wyjdzie. Wiecie, jak mieliśmy w Tajlandii taki, co się po prostu tyk, rzucacie i rozłożone. Tutaj już będzie trochę zabawy na pewno. Trzeba pograbić szyszki, bo... Tak, żeby później nie gniotły plecy. Dobra, nic. Kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym z naszego kampingowego życia dzisiaj. Pozdro. Ala pomachaj. Do